No już dosyć długo ten odkurzacz u mnie leży i pewnie by leżał jeszcze trochę, bo trochę o nim zapomniałem, właściwie zająłem się innymi urządzeniami. Różne rzeczy czasami w tych workach można znaleźć. Ten jest w całkiem ładnym stanie. No i teraz zdejmuję pokrywę silnika. Mam wyjęty ze środka silnik i od razu widzę, że to nie jest już typ 84, tylko typ 300 silnika. Troszeczkę krótszy od typu 84. No i tutaj na stole rozłożyłem wszystkie te elementy, które do tej pory zdemontowaliśmy. I mamy ten znany już z tego kanału Zelmer typ 200 z 1984 roku, czyli kilka lat starszy odkurzacz. Bardzo ładnie wszystko pasuje, także ewentualnie w razie potrzeby można te silniki typ 300, typ 84, mimo niewielkiej różnicy, można je w tych odkurzaczach ze sobą zamieniać. Cześć, na początek tego odcinka mam na stole dwa odkurzacze. Dzisiaj będziemy się oczywiście zajmować tym Zelmerem, ale zostawiłem tutaj jeszcze ten stary odkurzacz Electrolux, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. A zostawiłem go tutaj dlatego, że chciałem Wam jeszcze bardzo szybko pokazać, jak on działa teraz, ponieważ usunąłem pewną wadę, usterkę, która sprawiała, że pod koniec poprzedniego odcinka właśnie o tym odkurzaczu nie działał on jeszcze dokładnie tak, jak powinien. Jeżeli oglądaliście ten poprzedni odcinek właśnie o Electroluxie 7, to tam było słychać pod koniec, jak robiłem już jego próbę po zmontowaniu, takie irytujące klekotanie w silniku. Natomiast wydaje mi się, że usunąłem przyczynę tego klekotania. Chodziło po prostu o to, że była tutaj niedokręcona ta pokrywa łożyska z tyłu odkurzacza i prawdopodobnie to łożysko gdzieś tam się troszeczkę ruszało i tak bardzo klekotało. Natomiast teraz powinno to już zostać usunięte i zobaczmy, jak on teraz działa. Podłączę ten odkurzacz do regulatora napięcia. Pamiętajmy, o tym mówiłem w odcinku o nim, że on jest przewidziany na napięcie 120 V, więc nie możemy go przekroczyć. Podłączę sobie regulator do mojej listwy zasilającej, włączę listwę. Teraz na obniżonym napięciu mogę włączyć odkurzacz. Nie za wysokie to napięcie, ale słyszycie już naprawdę fajnie, jak na stuletnie urządzenie, naprawdę fajnie działa i nie słychać tego irytującego klekotania, z którym mieliśmy do czynienia w poprzednim odcinku. Dobra, myślę, że ten odkurzacz Electrolux 7 możemy wyłączyć. Jeszcze do niego niedługo wrócimy, bo będę robił przegląd takiego starego 120V transformatora. I wtedy wypróbujemy ten odkurzacz właśnie z takim transformatorem. Na razie go odstawiam. Aha, nawiasem mówiąc, mam teraz na stole, w sumie jest to dosyć fajne, bo mam jeden z moich najstarszych odkurzaczy, właśnie ten Electrolux, prawdopodobnie gdzieś z końca lat 1920, urządzenie prawie już stuletnie. To nie jest najstarszy odkurzacz w mojej kolekcji, bo mam starsze modele Electroluxów, mam też chyba odkurzacz Siemens Schuckert, który jest, wydaje mi się, że starszy, bo gdzieś o kilka lat starszy, bo z początku lat 1920. Natomiast na pewno jest to jeden z najstarszych odkurzaczy w kolekcji. Natomiast ten Zelmer 208, czy właściwie 200.8 jest jednym z najnowszych odkurzaczy w mojej kolekcji, bo w zasadzie nie zbieram, nie zajmuję się urządzeniami, które powstały po roku 89 czy po roku 90. Ten pochodzi chyba z roku 1987, jeszcze sobie to zobaczymy. Wydaje mi się, że mam tylko jeden nowszy odkurzacz, to jest taki radziecki Uralec, z tego co pamiętam, z 89 roku, ale fajny odkurzaczek, bo wzorowany na starych amerykańskich odkurzaczach Lewitt z lat 40., więc też taki trochę zatrzymany w czasie kawałek historii urządzeń domowych. Natomiast no, ten jest chyba moim najnowszym polskim odkurzaczem. Gdybym miał tutaj postawić na stole mój najstarszy i najnowszy polski odkurzacz, to przepraszam, tego Electroluxa na chwilę odstawię. A właściwie to w ogóle już mogę go odstawić, bo nie będzie nam dzisiaj potrzebny. Natomiast gdybym miał Wam pokazać najstarszy, czy jeden z najstarszych i najnowszy, czy jeden z najnowszych polskich odkurzaczy, które mam w kolekcji, no to musiałbym ten odkurzacz postawić na stole. Też oglądaliśmy go już w jednym z odcinków. To jest odkurzacz, który pochodzi gdzieś z połowy lat 50., nie wiem, z 53
2004-2005 roku, wyprodukowany w tej samej fabryce, obydwa powstały w tej samej fabryce, tylko ten już w zakładach Zelmer, ten jeszcze w rzeszowskiej fabryce sprzętu gospodarskiego w Rzeszowie i datę powstania tych odkurzaczy, czy daty powstania tych odkurzaczy dzieli no ponad 30 lat. Ale to, co jest ciekawe, chociaż bardzo różnią się designem, to generalnie konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o zasadę, na jakiej obydwa te urządzenia funkcjonują, no to jest ona praktycznie dokładnie taka sama. Poza wyglądem i wykorzystanymi materiałami niewiele się tutaj zmieniło. Można by nawet, myślę, silnik z tego odkurzacza zamontować do tego. Trzeba by trochę pokombinować z mocowaniami, ale byłoby to jak najbardziej możliwe i vice versa. No i mniej więcej te odkurzacze funkcjonowałyby wtedy dosyć podobnie. W każdym razie to są dosyć fajne takie krańcowe egzemplarze w mojej kolekcji polskich odkurzaczy. Jeden z najstarszych i jeden z najnowszych. Ale o tym starym odkurzaczu z rzeszowskiej fabryki dzisiaj też nie będziemy mówić. Tak jak powiedziałem, jest o tym już oddzielny odcinek i na pewno też jeszcze będziemy do tego rodzaju odkurzaczy wracać. Ok, ale dzisiaj głównym bohaterem tego odcinka jest ten odkurzacz Zelmer 200.8. Może rzućmy od razu na tabliczkę znamionową, którą jak zwykle postaram się Wam tutaj z boku wyświetlić. Logo Predom Zelmer, miesiąc, rok produkcji i teraz wydaje mi się, może będzie to lepiej widać na powiększeniu, że tu jest napisane 0280 chyba 7, czyli odkurzacz z lutego 87 roku. Typ 200.8 czy 200i8. Przyznaję, że nie jestem pewien, jak powinno się to oznaczenie typu odkurzacza wymawiać. Tutaj proszę Was o poradę. Tutaj symbol drugiej klasy ochronności, czyli odkurzacz, który nie wymagał przewodu ochronnego. Mamy tutaj tylko dwie żyły, dwużyłowy przewód zasilający. No i zgodność z polską normą z 75 roku, napięcie 220 V, częstotliwość sieci 50 Hz, prąd przemienny. Czyli właściwie to jest wszystko, co tutaj znajdujemy na tej tabliczce. Odkurzacz z zewnątrz jest w całkiem niezłym stanie. Od razu widzę, że jest tutaj odłamana taka plastikowa część, która służyła razem z tym kółeczkiem do zwijania przewodu zasilającego. Jak widzicie, tutaj przewód jest zaczepiony tak o te kółeczka, ale to oryginalnie nie powinno być tak zrobione. Powinien być tutaj taki właśnie plastikowy haczyk, który chyba widzieliśmy oglądając już podobny odkurzacz typu Zelmer 200. Nawiasem mówiąc, zaraz go też tutaj przyniosę. Jeszcze tylko powiem Wam krótko, skąd mam ten odkurzacz. Ja ten odkurzacz kupiłem na warszawskiej giełdzie na stadionie Olimpii, odbywającej się co niedziela i to chyba już dobre pół roku temu, albo nawet więcej, bo jeżeli dobrze pamiętam, to gdzieś na wiosnę, w kwietniu albo w maju tego roku. I to było nawet śmieszne, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tego samego dnia byłem też umówiony na odbiór takiego starego odkurzacza Holland Electro, który następnego dnia miałem wysłać na wystawę do Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. I pamiętam, że z tym odkurzaczem zapakowanym w torbę na jakimś takim wózeczku z kółkami wybrałem się jeszcze na warszawską Pragę odebrać ten odkurzacz Holland Electro, odkurzacz, o którym zresztą mówiliśmy już w oddzielnym odcinku. Jest film o nim. Silnik nie najlepiej działał, ale też nie miałem czasu coś zrobić z łożyskami w tym silniku, bo tak jak powiedziałem, on następnego dnia zaraz pojechał na wystawę, ale myślę, że da się to jeszcze zrobić. No w każdym razie z tym odkurzaczem odbyłem taki całkiem fajny spacer bulwarami wiślanymi, nawet mam chyba jeszcze gdzieś jakieś nagrania, które robiłem wtedy telefonem. Przeszliśmy sobie wtedy nowo oddaną pieszą kładką przez Wisłę, no i poszliśmy odebrać właśnie ten odkurzacz Holland Electro i wróciłem do domu z tymi dwoma odkurzaczami, tak dosyć mocno obładowany tymi urządzeniami. Także no już dosyć długo ten odkurzacz u mnie leży i pewnie by leżał jeszcze trochę, bo trochę o nim zapomniałem, właściwie zająłem się innymi urządzeniami, ale dziękuję jednemu zwłaszcza z pasjonatów starych Zelmerów, który ciągle przypominał mi o tym odkurzaczu i pytał, kiedy go obejrzymy, więc pomyślałem sobie, że tak, wreszcie musimy koniecznie ten odkurzacz obejrzeć. Zresztą sam jestem bardzo ciekawy, czy on działa. Chyba pamiętam, że robiłem taki króciutki test tego odkurzacza, chyba działał, ale wydaje mi się, że coś, nie wiem, albo było coś z nieregularną pracą silnika, albo jakiś taki nieładnie śmierdziały, w cudzysłowie, szczotki podczas pracy tego odkurzacza. W każdym razie trzeba będzie na niego dokładniej rzucić okiem, bo coś tutaj chyba nie do końca jest z nim w porządku. Generalnie odkurzacz, tak jak widzicie, jest w całkiem niezłym stanie, nawet nie jest bardzo brudny, nawet nie jest bardzo porysowana ta obudowa, biorąc pod uwagę wiek
tego odkurzacza. Nie są popękane te plastikowe pokrywy. Jedyna rzecz, największe uszkodzenie, no to jest odłamany ten zaczep do przewodu. No i ten odkurzacz ma przede wszystkim to, czego nie było w moim innym odkurzaczu, takim niebieskim Zelmer 200, czyli jest tutaj oryginalny wyłącznik. Tego w tamtym odkurzaczu mi brakuje. Dobra, myślę, że postawię sobie ten odkurzacz teraz na stole pionowo i weźmiemy się powoli za jego rozmontowanie. Wyczyścimy, obejrzymy, jaki silnik się tu znajduje. Ciekawi mnie, czy jest tutaj także silnik typu 84, tak jak w kilku podobnych odkurzaczach, które już tutaj oglądaliśmy. I spróbujemy dzisiaj przynajmniej ten odkurzacz rozmontować. Jeżeli nie będzie kłopotów, to pewnie go zmontujemy, a być może też montaż zostawię na kolejny odcinek. Zobaczymy, ile nam to zajmie i jakie niespodzianki wynikną podczas demontażu tego Zelmera. Już sobie postawiłem odkurzacz na blacie, biorę się za jego rozmontowanie. Później może jeszcze zajrzymy sobie krótko do kroniki zakładów Zelmer, aczkolwiek rok produkcji tego odkurzacza 87 już wychodzi poza datę publikacji tej kroniki, więc no, o tym typie prawdopodobnie tam już wiele nie znajdziemy. Bardzo ładnie zachowana też ta pokrywa worka na kurz. Troszeczkę ją trzeba będzie tutaj odkurzyć, ale nie jest brudna i tak jak powiedziałem, nie jest popękana. Tutaj ten zatrzask całkiem fajnie działa. To jest jeszcze... Aha, jest ta taka wewnętrzna plastikowa pokrywa i co fajne, jest tutaj w ogóle zamontowany papierowy worek. Przyznaję, że nie wiem z jakiej epoki, z jakiego okresu pochodzi ten worek, czy on jest już w miarę współczesny, czy faktycznie przez wiele lat tutaj w tym odkurzaczu siedział. Nie ma na nim nic napisanego. Na takich starych workach do na przykład Zelmera 03 czy do Alfy K2L tam jest logo fabryki w Konstancinie Jeziornej, papierni, która produkowała właśnie takie worki, jednorazowe worki do odkurzaczy. No jest tutaj też wielorazowy ten materiałowy worek w środku. Nawet się tutaj widzę nieźle przykleił, ale już go oderwałem. W sumie to też całkiem czysty. Różne rzeczy czasami w tych workach można znaleźć. Ten jest w całkiem ładnym stanie. No i co? No i w środku odkurzacz też wygląda zupełnie nieźle. Są już tutaj jakieś takie rdzawe naleciałości, ale powiedziałbym, że raczej powierzchniowe i nie ma tutaj jakichś głębokich wżerów nigdzie. Ja je troszeczkę odrdzewiaczem pomaluję i powinno to na jakiś czas ten odkurzacz zabezpieczyć. Poza tym wygląda w środku całkiem nieźle. Tutaj mamy ten czujnik zapełnienia worka na kurz. Może na razie nie będę go wyjmował. Tak sobie myślę, że możemy od razu ewentualnie... Zastanawiam się, czy w ogóle demontować tę pokrywę worka, bo ją można też ładnie wyczyścić bez demontażu, a nie wiem, czy pamiętacie z ostatniego nagrania o Zelmerze chyba 95, tak? Tutaj dosyć trudno było później zamontować te śrubki, bo trzeba tam przytrzymać nakrętki pod tym metalowym kołnierzem. Także no jeżeli nie trzeba tego demontować, to może to tak zostawię, bo to zawsze trochę czasu zajmuje. Zobaczymy. Myślę, że uda mi się to wszystko też ładnie w ten sposób wyczyścić, tym bardziej, że nie jest to bardzo brudne. Wydaje mi się, że są tutaj wszystkie oryginalne śruby, także może to w ten sposób na razie zostawmy. Ja sobie tylko przyniosę jakąś podkładeczkę, żeby ten odkurzacz lepiej postawić tutaj na blacie i zaraz odkręcimy tę pokrywę silnika, bo tu znajduje się to, co najbardziej mnie w tym odkurzaczu interesuje. No i już mogę się brać za odkręcenie tej pokrywy silnika. Tutaj nawiasem mówiąc jest coś, co widzieliśmy już w innym modelu odkurzacza Zelmer 200, czyli taka odsuwana przesłonka, klapka, która pozwalała tutaj na wylocie powietrza podłączyć wąż i używać tego odkurzacza w funkcji dmuchawy. To jest coś, czego nie było. Widzieliśmy to w niedawnych odcinkach. W odkurzaczach zewnętrznie podobnych odkurzaczach Zelmer typ 95 i 96, czyli tak naprawdę poprzednikach tych odkurzaczy Zelmer 200. No i tutaj mam teraz 3 śruby, które muszę odkręcić, żeby zdjąć tę plastikową pokrywę. Chyba wszystkie śruby odkręciłem. Jeszcze ta troszeczkę trzyma. No i teraz zdejmuję pokrywę silnika. Ostrożnie, bo mi tu zaraz te śruby wypadną. Dobra, mam 3 te długie śruby.
Pokrywę sobie na razie tutaj odwieszę z boku. No i w środku wygląda to generalnie tak, jak widzieliśmy już w tym niebieskim odkurzaczu Zelmer 200, chyba z 1983 roku. Czyli całe to plastikowe mocowanie silnika. Tutaj jest ta osłonka wylotu powietrza. Jeżeli była zamknięta, to powietrze wylatywało po prostu tutaj przez tą kratownicę i tutaj jeszcze jest taki dodatkowy z fizeliny filtr, który przechwytywał też to wylatujące powietrze. Jeszcze tam troszeczkę jest jakiś resztek pyłu oczyszczał. No w środku mamy zamontowany silnik, chyba też typu 84, tak jak tutaj zaglądam, zaraz sobie do niego dokładniej zajrzymy. Nie wiem, czy pamiętacie, w tym pomarańczowym odkurzaczu Zelmer typ 96 z 78 roku, tutaj z boku obok silnika było jeszcze przewidziane miejsce do zamontowania zwijacza przewodu, rolki ze zwijaczem przewodu, której tam zresztą nie było, bo widocznie się zepsuła, kto się wymontował. Natomiast tutaj w ogóle taka możliwość nie jest przewidziana. Ten odkurzacz typ 200, czy w tym przypadku 200.8 zwijacza przewodu nie posiadał. No to myślę, że teraz wymontujemy tutaj po prostu tę pokrywę silnika. No i tutaj jeszcze ta ostatnia śrubka mi została i powinniśmy być w stanie wyjąć silnik ze środka. Ja, jak widzicie, na razie nie odłączam tutaj nawet tego przewodu, zresztą nie wiem, czy w ogóle będę go odłączał. Teraz już tę całą plastikową obudowę, to mocowanie silnika mam odkręcone. Teoretycznie mógłbym już tutaj zacząć wyjmować razem z tym wszystkim ten silnik ze środka, ale będzie mi przeszkadzał ten przewód idący tutaj do wyłącznika, także ja ten przewód zaraz od kostki odkręcę. Myślę, że jednak od razu odkręcę też ten przewód zasilający, bo on mi tutaj wisi i przeszkadza. Także jednak to wszystko rozłączmy. Będzie nam po prostu wygodniej. Odkręcę sobie tutaj od tej obudowy troszkę tę kostkę przyłączeniową, żeby ona przesunęła się tutaj troszeczkę do góry. I tak, tutaj odłączę przewód zasilający. Warto sobie czasem w ogóle zrobić na zdjęcie, jak te przewody są tutaj połączone. Będzie Wam później łatwiej to zmontować. Zresztą to jest nawet fajne też, że to odłączamy i później popatrzymy sobie na te wszystkie przyłączenia. Czyli tak, kostkę mam już tutaj troszeczkę odmontowaną. Prawdę mówiąc, to trochę mi przeszkadza też to całe mocowanie. Może też je tutaj rozmontuję. Odłączę tę sprężynkę, wykręcę te dwie śrubki. Później to sobie wszystko złożymy. Już to raz montowaliśmy przy odkurzaczu Zelmer 200, tym niebieskim, także w razie wątpliwości, jak powinno to być złożone, możemy sobie tam rzucić okiem, ale nie jest to w żaden sposób skomplikowane. Ważne tylko, żeby nie pogubić tych wszystkich elementów. No, tak wygląda to w tej chwili. Mamy tutaj wygodniejszy dostęp do kostki. Jeszcze troszeczkę ją wykręcę. Dobra, i teraz tak, tu mamy te dwa styki, to mamy przewód idący do wyłącznika. Odkręcam, wyjmuję i możemy teraz tak zdjąć wygodnie. Tu jeszcze mamy przewody idące do silnika, tak? To może je też odkręćmy, bo one będą nam w przeciwnym razie to trzymały. Czyli odkręcam tutaj ten przewód i odkręcam ten przewód. I tak, tutaj mieliśmy przewody idące do wyłącznika, tu mamy jeden przewód idący do silnika, tutaj mamy drugi przewód idący do silnika, a tu mieliśmy dwa przewody, czy te dwie żyły z przewodu zasilającego. Teraz mamy to wszystko rozłączone. Możemy zdjąć tę plastikową obudowę. Coś mi tutaj jeszcze trzyma. Aha, ten wyłącznik mi tu trzyma. Aha, tego problemu w odkurzaczu, tym niebieskim odkurzaczu Zelmer 200 nie miałem, bo z tego co pamiętam w ogóle nie było tutaj tego wyłącznika. I nie blokował mi tutaj wyjęcia tej pokrywy.
Teraz patrzę, jak to zrobić, czy ją się tutaj da na bok jakoś przesunąć z całym tym silnikiem. Przesunijmy to na bok, przekręćmy jakoś. O, dobra. Zdjąłem tę obudowę. Dobra, nie będę się szarpał z tym silnikiem. Ja tutaj, wypchnę ten wyłącznik. No dobra, i teraz mogę już spokojnie wyjąć ze środka silnik. Mam wyjęty ze środka silnik i od razu widzę, że to nie jest już typ 84, tylko typ 300 silnika. Troszeczkę krótszy od typu 84. Teraz się tak zastanawiam, czy silnik typu 84 w ogóle by tutaj do tej obudowy pasował. No na pewno w tym Zelmerze 200, tym niebieskim, mieliśmy tutaj jeszcze typ 84, to był odkurzacz z 83 roku. W tym odkurzaczu z 87 roku mamy już silnik typ 300. Co jest nawet fajne, bo gdyby był zepsuty, to mam co najmniej jeden taki dobrze działający, nawet z wymienionymi łożyskami silnik na wymianę. Patrzę, no jest tutaj dosyć mocno już okurzony. W jakim stanie są szczotki? W tej chwili nie jestem w stanie zobaczyć, ale tu już w tej chyba prawie nie ma. Ta jeszcze jest, natomiast ta się już kończy. Tak, to już jest w ogóle sama resztka tej szczotki, także to trzeba będzie na pewno wymienić. To był pewnie powód, dlaczego ten silnik źle pracował. Dobra, zajrzyjmy sobie tutaj do środka. Też tylko jakiś bardzo delikatny, rdzawy nalot na tej obręczy trzymającej silnik. Poza tym w zupełnie fajnym stanie. Czyli mamy w zasadzie całą tę obudową rozmontowaną. A tutaj pozwólcie, że nie będę tej plastikowej pokrywy odmontowywał, bo tak jak mówię, to później tam jest trochę zachodu z przykręceniem tych śrubek. Trochę się z tym szarpałem poprzednio przy odkurzaczu Zelmer 95 chyba. Nie pamiętam, czy przy tym niebieskim Zelmerze 200 też było tutaj takie tyle kłopotu. Jeszcze później to sobie porównamy, bo wydawało mi się, że tam te śrubki jakoś dużo łatwiej było przykręcić. A może, przepraszam, może tutaj nie ma już nakrętek, być może tu są takie już elementy na stałe zamontowane, przyczepione do tej blachy. Sprawdźmy to, bo teraz mi tak przychodzi do głowy, że poprzednio z tym Zelmerem 200 już nie miałem tutaj takiego problemu jak przy tych odkurzaczach, jak przy tym odkurzaczu Zelmer 95. No zobaczymy, z ciekawości to odkręcam, tak czy inaczej jakoś to później przykręcimy. A, tu są w ogóle jakieś takie plastikowe nakrętki włożone z drugiej strony. Ciekawe, no to nawet fajnie. Zobaczymy, bo tego w poprzednim modelu chyba nie było. O, tutaj z drugiej strony też jest coś, czego nie było w tym poprzednim moim modelu Zelmera 200 z 83 roku. Takie plastikowe nakrętki, w nie się wkręca tutaj te śrubki i to jest chyba trochę wygodniejsze, bo można sobie najpierw tak przytrzymać, wkręcić jedną, przesunąć to w górę, wkręcić drugą. No faktycznie jest to wygodniejsze niż w tym Zelmerze 95, który rozkręcaliśmy, bo tam każda śrubka miała taką swoją malutką, oddzielną nakręteczkę. I było to faktycznie potem trochę uciążliwe podczas montażu. Tutaj jest to wygodniejsze. Nie pamiętam, jak to było w tym w tym niebieskim Zelmerze 200, aż sobie spojrzę z ciekawości na film, ale nie pamiętam, żebym tam miał potem przy montażu jakiś problem. O, i tutaj mam też taką podwójną nakrętkę. Dobra, to jednak to rozmontowaliśmy w sumie nawet fajnie, bo kolejny jakiś ciekawy, nowy element tego urządzenia i myślę, że nie będzie z tymi nakrętkami problemu, żeby to później ładnie przykręcić. Tutaj sobie tylko te wszystkie śrubki odkładam, żeby one nie zginęły. No to teraz, pomijając to kółeczko, które tu jeszcze zostało, no, trzeba by po prostu odkręcić tutaj tę śrubkę, to jest nakrętka od wewnątrz z drugiej strony i można wtedy to całe kółeczko zdjąć. Natomiast poza tym czujnikiem zapełnienia worka mamy właściwie wszystko z tej obudowy wymontowane. No i tutaj na stole rozłożyłem wszystkie te elementy, które do tej pory zdemontowaliśmy.
Czyli mamy tak, przede wszystkim mamy tę metalową obudowę w całkiem niezłym stanie. Mamy tutaj te dwie plastikowe pokrywy, pokrywę od strony wlotu powietrza, pokrywę od strony wylotu powietrza z przewodem zasilającym. Przewód jest nawet całkiem fajny. Ostatnio w tych dwóch odkurzaczach Zelmer 95 i 96 musiałem przewód wymieniać. Tutaj zostanie oryginalny, tylko go troszeczkę wyczyścimy. Mamy tutaj worek papierowy, mamy oryginalny ten materiałowy worek na kurz. Mamy tutaj przede wszystkim wyłącznik troszeczkę innego typu niż w Zelmerach 95, w Zelmerze 96, no a w Zelmerze 200 tym niebieskim, tak jak wiecie, wyłącznika w ogóle nie było, także to jest pierwszy raz ten typ wyłącznika tutaj widzę. Mamy tutaj elementy pokrywy plastikowej, mamy całą tę plastikową pokrywę silnika, dosyć brudną do wyczyszczenia. No i to co najważniejsze, mamy też tutaj z tą gumową uszczelką z przodu wyjęty ze środka silnik typu 300 z zakładów Zelmer. Tu gdzieś powinna być data produkcji na nim, ale prawdę mówiąc nie widzę, bo jest on dosyć brudny. Może będzie ją widać po wyczyszczeniu. Przy silniku jest kondensator przeciwzakłóceniowy Miflex KSP-PZ10. No, to jest taki, powiedzmy, odpowiednik tych kondensatorów Silesia KP-PZ015, które najczęściej spotykamy. I on ma, momencik, datę 87 rok, chyba 01 styczeń 87 roku, czyli oryginalny, fabrycznie tutaj zamontowany. Przypominam, że ten odkurzacz według tabliczki znamionowej na obudowie jest z lutego 87 roku. Czyli mamy bardzo fajny, w stanie fabrycznym zachowany odkurzacz i tak jak już powiedziałem, wydaje mi się, że na pewno tutaj jedna szczotka będzie w tym silniku do wymiany. Wirnik się, prawdę mówiąc, obraca całkiem ładnie, więc nie wiem, nie spodziewam się, żeby trzeba było wymieniać tutaj łożyska. Tak, nie czuję tutaj jakichś luzów na tym wirniku. Nie czuję też, żeby on gdzieś tam jakoś gdzieś tam się zapiekł, żeby miał problem z obracaniem się. Także chyba kwestia szczotek i powinno to dosyć dobrze działać. Zaraz to sobie wszystko obejrzymy. Tak jak powiedziałem, w tym niebieskim odkurzaczu z 83 roku znaleźliśmy silnik typu 84. Tutaj już jest ZZSD typ 300. No i myślę, że to co teraz zrobię, to po prostu wyczyszczę wszystkie te elementy, wyczyszczę silnik. Przede wszystkim zajmiemy się zaraz po wyczyszczeniu wymianą szczotek w tym silniku i zrobimy test jego działania. Na dworze jest dzisiaj dosyć zimno, więc wziąłem sobie te elementy odkurzacza, które trzeba umyć po prostu do wanny. Zaraz je porządnie wyszoruję, przyniosę też obudowę, wymyję obudowę. No muszę tylko potem pamiętać o tym, żeby wymyć wannę, bo jak zostawię tutaj bałagan, to będzie niezła afera. No i plastikowe elementy odkurzacza mam już całkiem fajnie wyczyszczone. Biorę się teraz za wyczyszczenie obudowy i wyłącznika. A wyłącznik wyczyściłem tutaj oczywiście na sucho, bez pchania go do wanny. Po prostu przetarłem kawałeczkiem papieru, ale też myślę, że w miarę dało się go jakoś wyczyścić. Jeszcze troszeczkę nad nim zaraz popracuję. Położyłem tutaj odkurzacz przed kominkiem, niech sobie wysycha, a ja za chwilkę w warsztacie zajmę się czyszczeniem silnika. Ok, te wyczyszczone elementy odkurzacza sobie dosychają, a ja sobie jednak zadałem tutaj trochę trudu, bo bardzo mnie to ciekawiło i wziąłem jeszcze ten mój odkurzacz Zelmer typ 200 z 84 roku, nawiasem mówiąc, przepraszam, wcześniej chyba mówiłem w tym nagraniu, że on chyba pochodzi z 83 roku, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast teraz sprawdziłem na tabliczce, to jest 84 rok, czyli jest 5, 6, 7, o 3 lata starszy od tego odkurzacza, który oglądamy dzisiaj, tego Zelmera 200.8. No w każdym razie wyjąłem z niego ten silnik, to jest tak jak Wam już chyba wspominałem, silnik typu 84 z 1983 roku. I on jednak, jak się go porówna z tym silnikiem typu 300, który wyjęliśmy z tego naszego dzisiaj oglądanego odkurzacza Zelmer 200.8, no to widzicie, że on jednak jest troszeczkę w tej pozycji wyższy czy dłuższy. Tutaj widać, że szczotkotrzymacze są na troszeczkę innym poziomie. Niedużo, ale jednak jest wyraźnie wyższy od tego silnika. Tutaj nawiasem mówiąc mam dla porównania też taki typ
84 z lat 70., z 77 roku, z inną tą obudową na górze. No te silniki są, te dwa typy 84, pomijając różnicę tutaj w tej obudowie komutatora i tego łożyska od strony komutatora, są na wielkość właściwie identyczne, natomiast ten typ 300 z odkurzacza Zelmer 200.8 jest wyraźnie mniejszy i szczerze mówiąc zastanawiam się, czy w ogóle dałoby się go tutaj w tym odkurzaczu Zelmer 200 zamontować. Znaczy zamontować to by się go pewnie dało. Moment, o, tą gumę może włożę pierwszą. Ona tutaj pasuje. Sam silnik tutaj wchodzi. No to jest tylko kwestia, czy ta plastikowa obudowa, on jest teraz troszeczkę krótszy, ale myślę, że jakby tu coś pokombinować, to też udałoby się go tutaj wmontować. Po prostu, nie wiem, być może z tą jego oryginalną plastikową obudową. Ja ją zaraz przyniosę, bo ona się tam suszy koło pieca, tak jak widzieliście. O, przyniosłem tutaj tę obudowę od tego silnika, od Zelmera 200.8 i tak patrzę, jak je sobie tutaj porównuję. Nie no, one są właściwie są do siebie bardzo podobne. To jest praktycznie ta sama obudowa. Spróbujmy to tutaj założyć. Momencik, w ten sposób. No dobra, tak jak na to patrzę, to właściwie ten silnik typu 300 moglibyśmy tutaj w tym odkurzaczu zamontować. Mam wrażenie, że tam troszeczkę głębiej wszedł, ale równie dobrze by go ta obudowa tam trzymała. Natomiast mam wrażenie, że można by spokojnie ten silnik typu 300 w tym odkurzaczu Zelmer 200 zamontować. No i przypuszczam, że tak samo dałoby się ten troszeczkę minimalnie wyższy silnik typu 84 zamontować w naszym tym odkurzaczu Zelmer 200.8. O, myślę, że teraz będzie to fajnie widoczne, bo przyniosłem jednak tą naszą oglądaną dzisiaj obudowę. No i zobaczcie, mamy tutaj dwa odkurzacze. Mamy ten dzisiejszy Zelmer typ 200.8 z 1987 roku i zamontowany w nim silnik ZZSD typ 300. I mamy ten znany już z tego kanału Zelmer typ 200 z 1984 roku, czyli kilka lat starszy odkurzacz, z zamontowanym w nim silnikiem typu ZZSD typ 84 z 1983 roku. Sprawdziliśmy już, że ten silnik typu 300 będzie pasował do tego odkurzacza Zelmer typ 200. No to sprawdźmy jeszcze, czy ten silnik razem z tą obudową uda się zamontować do tego odkurzacza, który dzisiaj oglądamy. To mnie, przyznaję, też bardzo, bardzo ciekawi. Dobra, weźmy go, wkładam tutaj najpierw tę uszczelkę, wkładam teraz silnik. No i tak, bez problemu, słuchajcie, wszystko tutaj, zobaczcie, bardzo ładnie wszystko pasuje, także ewentualnie w razie potrzeby można te silniki typ 300, typ 84, mimo niewielkiej różnicy, można je w tych odkurzaczach ze sobą zamieniać. Ok, to ja w takim razie odstawiam teraz na bok ten niebieski odkurzacz Zelmer 200. Fajnie, że przy okazji dzisiejszego nagrania jednak też mu się przyjrzeliśmy. Biorę się teraz za wyczyszczenie tego naszego silnika typ 300, za wymianę szczotek w nim, za sprawdzenie jego działania. No i mam nadzieję, że zamontujemy go ponownie w tej obudowie. Ale chciałbym Was bardzo prosić, żebyśmy tym wszystkim, czyli testem silnika i montażem tego odkurzacza, zajęli się w następnym odcinku. Myślę, że ten odcinek już trwa dobre pół godziny, a chciałbym mieć jednak jeszcze wystarczająco czasu, żeby tym wszystkim się zająć. Tak naprawdę mam już część tego materiału nagraną, zrobiłem już test tego silnika. Mogę Wam nawet, żeby nie trzymać Was w niepewności, mogę Wam nawet tutaj króciutko pokazać, jak ten silnik działa po wymianie jednej ze szczotek. Tutaj przyznaję, że jakiegoś większego iskrzenia na tych szczotkach w ogóle nie widzę.
Nie iskrzy tutaj ta szczotka, która była oryginalnie, jest taka bardzo ładnie dotarta do kształtu komutatora, ale prawdę mówiąc ta, którą założyliśmy teraz, która jest zupełnie jeszcze nie dotarta, ona też jakoś bardzo nie iskrzy. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie widzę tutaj na niej jakiegoś iskrzenia. Moim zdaniem naprawdę dobrze działa ten silnik. Nawet te łożyska nie są jeszcze bardzo głośne. Także jak widzicie, ten odkurzacz z tym silnikiem po zmontowaniu ma szansę całkiem fajnie działać. Postaram się to możliwie szybko zrobić i postaram się właśnie możliwie szybko ten drugi odcinek nagrania o odkurzaczu Zelmer 200.8 umieścić na kanale. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Myślę, że i tak dzisiaj udało się sporo zrobić. Cześć i do zobaczenia już niebawem.